że ja byłem niby fotoreporterem w redakcji, ale mnie nie obchodziły wydarzenia polityczne, jakiekolwiek takie jakieś, gdzie musiałbym walić po oczach lampą, bo sytuacja jest taka, że rozpycham się w tłumie, że muszę kogoś wyłowić, że coś się dzieje. Nie. Ja miałem swobodę zupełną i ja wybierałem, i ja decydowałem, co, gdzie, kiedy i jak, jeśli chodzi o okładki, a także do reportaży. Też się tak jakoś migałem, żeby móc robić w zasadzie to, co chcę i tak, jak chcę. Nie było takiej presji. I przez to ja musiałem się gimnastykować, żeby zauważyć natychmiast, gdzie jest dobre światło, gdzie mieć w głowie fragmenty architektury, miejsca, gdzie mógłbym dojechać skuterem, potem autem, gdzie wiedziałem, że o tej porze dnia jest dobrze, że są takie stoki, a nie inne w lesie, że są takie pnie, a nie inne gdzieś tam, że są aleje, gdzie jest mur, gdzie są takie zakątki, w które warto się znaleźć z modelem. Były ogromne trudności z wyjazdem na zachód, a i oczy, i wszystko, i umysł, i dusza się rwała do tego zachodu, który był no, tym rajem jakimś wyobrażonym sobie, wyobrażaliśmy sobie go dużo lepiej niż było naprawdę, ale to była taka sytuacja właściwie ludzi zniewolonych. I ten przekrój wtedy to była taka ważna instytucja kulturalna. Pismo dla ludzi sympatycznych, takie były teksty. Ale to pod tym się kryło dla jakiejś inteligencji, która wtedy się była właściwie warstwą spychaną na peryferię. Wszystko, co się dało ściągnąć z zachodu, to znaczy czasopisma, nie tylko sprawy mody, ale wnętrz, fotografii, fotograficzne pisma. Ktokolwiek wyjeżdżał, to przywoził, prawda? Przywoził i literaturę, czy kulturę paryską, czy to. Także myśmy tym żyli w zasadzie. Ta dwoistość istnienia była w nas po prostu zaszczepiona. Myśmy musieli się poruszać w tych ramach, w jakich się dało. Ci, co mieli wrażliwość plastyczną, byli dużo, Szajna, byli dużo, rozumieli to, co ja robię bardziej. Myślę, że z grupą ludzi, którzy byli równocześnie plastykami, a takich było sporo, bo to było Wajda Grzegorzewski. Wajda błyskawicznie łapał, o co chodzi. I przedstawialiśmy sprawę i nie było w ogóle, no właśnie nie było o czym mówić. No. Działo się od razu. Więc na przykład wszystkie te inscenizacje, to co Szajna wyczyniał, no to było tak, to był taki w ogóle taka ilość dziania się różnych rzeczy, akcji i tak dalej, że ja i tak ledwo nadążałem. To się samo robiło, jak gdyby. Oczywiście w moim odczuciu, bo to ja wiedziałam, co chcę. Teatr to jest świat w świecie, to jest sama sztuczność. I trzeba ją właśnie tak wykreować, żeby to było, żeby z tego coś zostało, żeby to nie był tylko drętwy zapis, tylko żeby to był taki trochę komiks właściwie. Budowanie sobie własnego komiksu
tego, co się tam dzieje w sumie. Tak jak rysownik sobie rysuje, tak ja sobie mogłem dysponować figurami, które mogłem przestawiać, prosić, żeby się zmieniali, ale po to, żeby zaistnieli w takiej konfiguracji, która będzie nośna w stosunku do tekstu, do tematu, że to oddaje tą chwilę, która się tam dzieje. I tu jest 55. Tu jest ulepszenia, które wyglądają naiwnie, ale te nalepki są istotne w pracy teatralnej, bo jest ciemno, czarno na widowni. Jak ja rozkładam wszystko, to potem gubiłem bez przerwy. Jak se ponaklejałem na biało, to jeden rzut oka na czarnych szmatach już widziałem, co zostawiam. Były okresy, że ja miałem, premiery szły takimi wysypiskiem takim nagle, bo to wszyscy w tym podobnym rytmie pracowali. Teatry tak pracują. Przygotowali w ciągu 2 tygodni to było kilkanaście premier, coś niesamowitego. To była bardzo nerwowa robota wielokrotnie, bo trzeba było nadążyć, jakby przewalczyć te opory, które były dużo mniejsze i dużo lepiej się pracowało, jak było przed premierą. Przed premierą aktor jest skupiony, niepewny, napięty, zamknięty w sobie, ale równocześnie wszystko wypływa z niego w czasie próby tej generalnej czy przedgeneralną. On jest jeszcze przygotowany na wszystko i jest zupełnie inna sytuacja. Po premierze robimy na 2 dni czy 3 dni, bo tak się też zdarzało, to już są techniczne rzeczy. To już wszyscy mają wszystko w nosie. To już tylko patrzą na zegarek. Już szybciej stanie, poudaje chwilę i już go nie ma i już pryska całe właśnie napięcie, jakie towarzyszy zdjęciom przed premierą.